Siemano strzelcy. Ostatnio w sieci dużo pojawiło się filmów na temat, jak ustawić sobie wiatrówkę. Tak się składa, że jestem dzisiaj na arenie treningowej i będę to robił. No i te filmy mówią: ustaw sobie wiatrówkę na 30 metr. Albo jak ustawiasz sobie wiatrówkę, strzelaj z postawy wymuszącej, na przykład klęczącej. To wszystko jest guzik, prawda? Dzisiaj Wam pokażę, jak ja to robię poprawnie i prawidłowo przede wszystkim. Ja jestem Kon, jestem strzelcem terenowym Hunter Field Target. Zapraszam. Po pierwsze, jak chcesz ustawić sobie swoją wiatrówkę, to zanim nawet pomyślisz o tym, żeby wyjść gdzieś postrzelać, musisz ustawić lunetę. Zobaczcie, jak to się robi właśnie teraz. Mam tu przed sobą wiatrówkę Diana Storm Rider 4,5 mm. Jest to taka budżetowa wiatrówka. Mam ją dzięki uprzejmości widza, dzięki Darek. To jest jeden z niewielu karabinków, które mają otwarte, jeśli chodzi o karabinki PCP, które mają otwarte przyrządy celownicze, ale także mają tutaj szynę montażową, na której można zamontować lunetę. I myślę, że to jest lepsza opcja, jeśli chodzi o tego typu wiatrówki. Problem z tą szyną jest taki, że według producenta jest ona 11 mm, ale od razu Wam powiem, że montaż, który używam do karabinków swoich typu Steyr, Walter, a nawet R-Arms, po prostu tu nie pasuje. Taki montaż sobie założymy i pokażę Wam, jak poprawnie zamontować lunetę. Będziemy montować taką lunetę West Hunter, luneta budżetowa, ale jak najbardziej powinna pasować do tej wiatrówki. Odkręcamy sobie śrubki. Połapiemy. Niedużo, bo być może trzeba będzie przesunąć. Pyk. Zakładamy sobie górę. Zakręcone. Ważne jest, żeby ta luneta się jakoś dała jeszcze kręcić. Teraz do dalszego montażu potrzebujemy jakąś poziomiczkę. Musimy sobie znaleźć na początku, wypoziomować sam karabinek. Tutaj mamy płaską powierzchnię. Kładę sobie ją tak na środku. Teraz to mi nawet zjeżdża, bo nie jest karabinek prosto. I sobie ją ustawiamy. I teraz przeniesiemy poziomiczkę na lunetę i będziemy dokręcać, zaczynając od śrub poprzekątnej, czyli najpierw trochę tą dokręcę, potem tą dokręcę. Jak już się będzie trzymać, dokręcę tą i tą, a na końcu zajmę się tą częścią. Przenoszę się na lunetę. Na koniec ostatnia sprawa. Trzeba podociągać śrubki poprzekątnej. Nie używać za dużo siły. Ja zawsze dokręcam, potem po pierwszym strzelaniu jeszcze delikatnie sprawdzam wszystkie śruby. Luneta zamontowana. Najlepiej by było robić to na dwóch poziomiczkach. Jedną wtedy dajecie tutaj, drugą dajecie tutaj i wtedy wiecie, czy karabinek w stosunku do lunety się nie przesunie. Natomiast z jedną, jak widać, też można to w miarę dobrze zrobić. I teraz taka informacja, z lewej strony macie pokrętło do paralaksy, czyli ustawienia ostrości na danym metrze. Tutaj mamy metry od 15 do chyba nieskończoności nawet. A jeśli będziecie się zerować na przykład na 30 metrów, czy tam 25, no to paralaksę trzeba będzie sobie zmienić. Tutaj jest prawie niewidoczna kropka, która jest odpowiada dystansowi. No dobra, ustawiliśmy sobie lunetę. Dzisiaj mam do ustawienia budżetową wiatrówkę, czyli Dianę PCP Storm Rider 4,5 mm. To jest taka wiatrówka do 1000 zł. No i teraz tak. Na jakim dystansie ustawić sobie wiatrówkę? Pierwsze pytanie. W filmach, które są w sieci, powiedzą Ci, wszyscy ustawiają na 30 metrów. No nie, ja ustawiam na przykład na 25-27 metrów. A jak Ty masz ustawić? No właśnie. Wszystko zależy od tego, gdzie i jak chcesz strzelać. Jeżeli idziesz sobie na strzelnicę 10 metrów, no to nie ma sensu ustawiać sobie swojej wiatrówki na 30 metrów. Jak chcesz strzelać do tarczy na 10 metrów, to ustawiasz sobie wiatrówkę na 10 metrów. Jeśli ja strzelam Hunter Field Target w strzelectwie terenowym, potrzebuję dystans między od 7 a 40
2. I teraz ja ustawiam sobie na 25 metrów, bo wtedy na 25 metrze idealnie trafia mi wiatrówka w punkt. Wcześniej biorę sobie poprawki poniżej krzyża, pół dota albo cały dot. Cały dot to jest ta pierwsza duża kreska pod krzyżem. I tak dalej do 42 metra sobie biorę poprawki. Jak chcecie strzelać na przykład na 100 metrów, no to wtedy ma sens ustawić sobie wiatrówkę na 50 metrów. Wtedy tak samo poprawki będą mniejsze na dalekim dystansie. Także tak naprawdę, jeśli strzelacie, nie wiem, na 20 metrów do puszki czy kapsli, no to sobie ustawiacie to na 20 metrów. Także nie słuchajcie tych, którzy mówią, że zawsze strzelcy ustawiają na 30 metrów, bo to jest nieprawda. Jeśli chcecie dobrze wyzerować karabinek, musicie mieć bezwieczne warunki. Dzisiaj nie jest idealnie, ale jest super. Wiatr jest prawie zerowy. Najlepiej zrobić zerowanie gdzieś w jakiejś długiej piwnicy, magazynie, hali, ewentualnie strzelnicy. Można sobie pójść raz, zapłacić i rasa porządnie wyzerować, bo gdy to zrobicie, gdy wyzerujecie swoją wiatrówkę, to tak naprawdę później ewentualne poprawki, które musicie wziąć na lunecie, będą góra-dół w zależności od tego, jak Wam się prędkość zmieni, a prędkość będzie się zmieniać bardziej w wiatrówkach sprężynowych, będę jeszcze o tym mówił, mniej w PCP-ach, ale również też się zdarza, no jeżeli jest 0 stopni, a potem strzelacie jak jest plus 20, no to nie ma siły, te warunki będą się zmieniać i tak samo może się prędkość karabinka zmienić, więc mogą być takie poprawki potrzebne. Jak chcemy się zerować, wymyśliliśmy sobie już na jaki dystans chcemy się zerować, 30, 25, 50, 100, nawet na 100 metrów można próbować, to teraz potrzebujemy idealne podłoże. Musimy się na czymś położyć, najlepiej, ewentualnie na stoliku, żeby mieć idealną powtarzalność, żeby nie było tak, że nam karabinek myszkuje czy coś w tym stylu. Jeśli zerujecie się na 30 metrów, musicie pamiętać, że będziecie, zgodnie z trajektorią lotu śrutu, będziecie mieć tak zwane 2 zera. Czyli na 15 metrze będziecie mogli strzelać krzyżem w środek i tak będzie leciał śrut, ale również na 30, tak jak sobie ustawiliście, również śrut będzie leciał tam, gdzie strzelicie dokładnie środkiem krzyża. I to jest niby spoko, ale ja ustawiam na 25 metrów, bowiem pomiędzy 15 a 30 macie tak zwane przewyższenie, czyli na 25 metrze będzie ciężko trafić kapsel bez brania odpowiednich poprawek. Musicie sobie zdać sprawę, że na takim 25 metrze będziecie musieli celować połówką albo nawet dotem, nie wiem, szczerze mówiąc, powyżej krzyża. Ja ustawiając na 25 metrów, mam również, strzelam krzyżem na 15 metrze i na 30, natomiast nie mam tej drogi, nie muszę brać poprawek na tych pośrednich dystansach typu 25 metrów. A dalej, jak sobie tam chcę strzelić na 40 metrów, biorę sobie jednego dota, czyli tą jedną kreską pod krzyżem poprawkę, bach i strzelam. Diana Storm Rider 4,5 mm, najtańsza jaką znam wiatrówka budżetowa, ale PCP, czyli na sprężone powietrze. Ja już ją wstępnie naładowałem i dzisiaj chciałbym sprawdzić, jak taka wiatrówka będzie się zachowywać. Czy warto zainwestować w tanie, budżetowe PCP, chociażby na początek, żeby nauczyć się zasad strzelectwa terenowego, potrenować. Nie wiem, ale się pewnie za chwilę dowiemy. Mamy już ustawioną wstępnie lunetę. Teraz za pomocą wieżyczek góra, dół, lewo, prawo będziemy sobie ustawiać, ale ważna informacja jeszcze przed rozpoczęciem w ogóle strzelania. Tutaj na samym początku, przeważnie w każdej lunecie, w każdym celowniku optycznym jest tak zwane ustawienie dioptrii. Każdy z nas ma inny wzrok, niektórzy noszą okulary, niektórzy nie. Trzeba sobie ją tak ustawić, żeby patrząc przez obiektyw, przez tą lunetę, żebyśmy od razu widzieli krzyż. I teraz jak to robimy? Bierzemy naszą wiatrówkę, celujemy w niebo i przykładamy szybko oko. Jak widzimy idealnie ostry krzyż, obojętnie czy on jest na pierwszym czy na drugim planie, to wtedy mamy dobrze ustawione dioptrie. Jeśli nasze oko musi się dostosować, żeby złapać tą ostrość, no to wtedy musimy to niestety poprawić. I w tym wypadku mamy tutaj regulację dioptrii. Teraz ja sobie spojrzę, no widzę, że lata.
Dobra, to ja mam ustawione. Dzisiaj dzięki Darkowi, który pożyczył mi tę oto właśnie budżetową wiatrówkę Diana, dzięki Darek, mogę przetestować, jak taka budżetowa wiatrówka będzie się zachowywała na takim torze Hunter Field Target. Ustawione mamy dioptrię, ustawioną mamy wstępnie zamontowaną lunetę. No to teraz jeszcze warto wspomnieć, ta wiatrówka jest bardzo lekka, waży 2 kg. Luneta West Hunter do tego, też budżetowa luneta, czyli taki cały zestaw w granicach 1200-1400 zł. Jeszcze jedna informacja a propos lunety. Jak przykładacie ją, to ustawcie tak odległość, przeważnie 9-10 cm mają te lunety, no chyba że to jest jakiś Falcon. Falcon? No jest taka, gdzie się praktycznie na zero przykłada. W każdym razie większość ma 9-10 cm. Przykładasz sobie zawsze w tym samym miejscu, żebyś miał policzek, żebyś nie musiał przesuwać się. Przykładasz, cyk i jesteś w osi. W osi oznacza, że widzę dokładnie cały obraz razem z krzyżem, który jest w środku. Nie mam żadnych półksiężycy, nic mi nie przysłania ani z lewej, ani z prawej, ani z góry, ani z dołu. I idealnie widzę okrąg. To wtedy jest dobrze ustawiona luneta w osi do naszej twarzy. Czyli jeszcze raz, przykładam sobie, cyk i widzę od razu pełny, jasny obraz. Jeszcze możecie sobie założyć taką poziomiczkę, zobaczę czy ją mam, spróbuję Wam założyć, bo na początku strzelcy, jeśli to Twoja pierwsza wiatrówka PCP, czy w ogóle wiatrówka, może być taka sytuacja, że będziesz tą wiatrówką tak strzelał. Trochę przechylona tu, trochę przechylona tu. Ona musi być idealnie w poziomie. I teraz jak sobie założysz poziomiczkę, no to jakieś tu kurony są. Musisz sobie to ustawić, żeby zawsze strzelać mając poziom względem siebie. No i względem celu oczywiście też. Dobra, to chyba tyle. Na początek spróbujemy strzelić sobie do tarczy. Zaczynamy zerowanie. Tu mam tarczę. Na tarczy jest oznaczenie 15 metrów i na taką odległość sobie ustawiam. Można też na 10, a myślę, że na 15 się wstrzelę. Jakby był problem, no to muszę cofnąć na 10 metr. Ustawiamy sobie tarczę. Taką tarczę możecie sobie ściągnąć ode mnie ze strony. Śrut, który będę używał, Gammo Hunter Impact. Dobra, zobaczmy, co z tego wyjdzie. Kurde, muszę podejść do tarczy, nie wiem co się stało. 238 w pierwszym strzale, ale nie wiem gdzie on w ogóle wylądował. No i mamy problem. 15 metr, próbuję się wyzerować. Tu idzie do góry, tutaj sieje mi góra, dół, tutaj tak samo jak tu próbuję trafić. Najpierw tu strzelałem, trafiłem, przeniosłem się tu, zacząłem mi strzelać dół, prawo, góra. Teraz spróbujemy tutaj trafić, ale zmienimy śrut na JSB, a spróbujemy shorta. Prędkość spada. Testy zakończone. No i niestety muszę powiedzieć, że wiatrówka Diana PCP Storm Rider 4,5 mm 17 Juli
Nie nadaje się na pewno do strzelectwa terenowego. Co więcej, jak się zastanowię, może to być kwestia tego modelu konkretnego. W godzinę czasu mało się o niej dowiedziałem. Każdej wiatrówce, szczególnie PCP, daje jakiś tam kredyt zaufania. Zawsze mi się wydaje, że no po coś konstruktorzy robili tą wiatrówkę, a nie tylko, żeby ją po prostu sprzedać. Natomiast Diana generacja 1 PCP, no nie polecam. Myślę, że warto dołożyć 1000 zł i kupić coś innego. Jak chcecie zobaczyć, co ja bym wybrał na swoje pierwsze PCP, to jest odcinek u mnie na kanale, zapraszam. Natomiast powracając do Diany, jeszcze dwie kwestie. Być może jest to kwestia jeszcze śrutu, być może jest to kwestia montażu. To, o czym mówiłem, jeśli nie udało Wam się w ogóle trafić w kartkę, no to możecie mieć problem. Zły montaż, zła luneta, zła lufa, zły karabinek, znaczy uszkodzony karabinek. W tym wypadku udało mi się złapać śrut na kartce, na tarczy. No ale nie jestem w stanie na 15 metrze wyzerować karabinka. Prędkość szaleje, 40 stabilnych strzałów nie. Po 20 strzałach, które też miały odskoki plus minus 10 metrów na sekundę, prędkość zaczyna gwałtownie spadać, czyli taki minimalny tor, jakbym chciał przejść, to jest 30 figurek, czyli 30 razy muszę strzelić. Nie ma opcji, po 20 prędkość spada drastycznie w dół, do 217 chyba mi zeszło przy ostatnim strzale, więc nawet toru bym nie skończył. Dla przykładu z Ramsa jak strzelałem, to było 50 naprawdę stabilnych strzałów, możecie sobie to zobaczyć w moim filmie. I jestem trochę zawiedziony. Wydawało mi się, że no mimo wszystko wiatrówka nie będzie jakaś idealna, ale że uda mi się na 25 metrach wyzerować, że będę mógł na 40 metry w miarę powtarzalnie gdzieś tam strzelać. Dzisiaj warunki praktycznie zero wiatru. No niestety, na 15 metrach zera nie złapałem. Luneta West Hunter, też jest to raczej budżetowa luneta, może z inną, ale tutaj, tak jak mówię, no ta prędkość za szybko spada, więc nawet jeśli byśmy zmienili lunetę, to niewiele tutaj da. No cóż, dałem szansę, może generacja 2 jest inna, dajcie znać w komentarzach. Jeśli faktycznie tak jest, to może spróbuję kiedyś ją przetestować. No i co? Zostawcie łapkę w górę, jak Wam się podobało. Nie zapomnijcie subskrybować. Dzięki za oglądanie. Do następnego. Cześć.